Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się przypadkiem gry, która była szeroko reklamowana, otrzymała bardzo wysokie oceny i pomimo tego wszystkiego sprzedała się bardzo słabo, czyli o Deathloop. Tytuł ten znam nie tylko z relacji znajomych czy tą opinii w internecie, bo przeszedłem go sam i byłem wprost szokowany, jak bardzo w ocenie jego potencjału początkowo się pomyliłem. Pytanie brzmi jednak, czy Deathloop jest naprawdę grą tak dobrą, jak malują to recenzenci i dlaczego w takim razie sprzedał się tak koszmarnie źle, pomimo naprawdę agresywnego marketingu. Zapraszam na materiał. Na początek powiedzmy sobie co nieco o samej grze, która, co mnie akurat mocno zdziwiło, okazała się kompletnie inna od tego, czym karmiono potencjalnych klientów, ale o tym powiemy sobie akurat troszeczkę później. Deathloop jest bowiem pierwszoosobową strzelanką z lekkim naciskiem na skradankę i tytuł ten jest wypełniony także elementami RPG z takim minimalnym skrętem w stronę gatunku właśnie roguelike. Jeżeli graliście w poprzednie gry twórców tego tytułu, jak na przykład Dishonored czy Prey, to w tym Deathloopie od razu poczujecie się jak w domu, bo ta gra naprawdę dużo z tych tytułów po prostu czerpie. Oprócz tego gra w swojej unikalności opiera się także na założeniach takiej specjalnej pętli czasowej, gdzie nasz bohater musi wykonać określone zadanie, które to dodajmy z początku wydaje się całkowicie niemożliwe, a za każdym razem gdy w czasie gry nasz bohater zginie, bądź też ten sam dzień dobiegnie końca, to pętla startuje od nowa i nasz bohater zaczyna znowu w tym samym miejscu. Wydawałoby się, że taka gra będzie nudna, no bo jeżeli nam się coś tam nie uda, to progresu nie będzie tutaj akurat żadnego i będziemy w kółko robić to samo i to również odrzuciło od tej gry naprawdę wiele osób, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przejdźmy bowiem do grzechu numer 1. Pierwszym i chyba najpoważniejszym grzechem Deathloop jest koszmarnie zły wprost gameplay trailer, za którego odpowiadało Sony. Gra miała być bowiem takim czasowym ekskluzywem na PlayStation właśnie, ale finalnie okazało się sprzedażową w topu. Przenieśmy się do 2020 roku, wtedy wszyscy czekają na premierę nowych generacji konsol, czyli PlayStation 5 i Xboxa Series X i czekają oczywiście przy tym na nowe gry, które moc tych nowych konsol będą mogły wykorzystać. Sony na czerwcowym evencie właśnie pokazuje Deathloop i niestety robi to w najgorszy możliwy sposób rodem z takich żenująco słabych trailerów filmów, jest bowiem widowiskowo, są tam jakieś karabiny, ale na pokazie nie wiadomo tak naprawdę o co w tej grze w ogóle chodzi. Jedyne co tam widzimy na tym pokazie to jest jakaś masa strzelenia w Call of Duty i zostaje też tak pobieżnie zaprezentowany właśnie ten niesławny element pętli czasowej, na którym w sumie opiera się cała gra. Niestety osoba odpowiadająca na to wideo prezentuje tą właśnie pętlę czasową w katastrofalnie zły sposób i po obejrzeniu tego przydługiego materiału, bo on ma 3 minuty, każdemu graczowi praktycznie wydaje się, że w tej grze za każdym razem rozpoczynamy wszystko od nowa i nie ma tutaj żadnego progresu, niczym właśnie w grze roguelite, co na start zniechęca setki tysięcy potencjalnych graczy i przyczyni się także do katastrofy sprzedażowej gry. Ja po ograniu tej gry mogę wam powiedzieć pod przysięgą, że to nie jest prawda, że tutaj się wszystko traci po śmierci i koleś, który robił ten pokaz, powinien moim zdaniem natychmiast wylecieć po prostu na zbity ryj. Deathloop nie jest bowiem grą roguelite, gdzie właśnie tracimy cały progres za każdym razem. Mało tego, ja naprawdę nie znoszę gier typu roguelite właśnie, a Deathloop to dla mnie jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat i nawet jakoś średnio umiejętnie w tę grę grając, tylko czasami stracimy jakąś część naszego wyposażenia, no bo ta gra po prostu daje tak dużo możliwości zapisania niemal całego naszego progresu, że to diametralnie kłóci się właśnie z przekazem wspomnianego już trailera. Przede wszystkim ten tytuł pozwala na tak zwane nasycenie esencją naszych przedmiotów w celu zatrzymania ich na zawsze i takich przedmiotów już nie stracimy i tak potrzebnej oraz ważnej informacji niestety w materiałach o grze było jak na lekarstwo. Finalnie tak zły i wprowadzający w błąd materiał siłą samego rozpędu, bo to było przy premierze PS5, uzyskał 1,5 biliona wyświetleń i będzie to wynik, którego pozostałe filmiki o tej grze niestety już nigdy nie powtórzą. Po katastrofalnie złym pokazie w czerwcu wydawałoby się, że ciężko będzie już bardziej zniechęcić graczy do zagrania w Deathloop w tak krótkim okresie czasu, ale Sony pokazało, że jednak się da. Firma zorganizowała bowiem wiele takich eventów, na których tak naprawdę nie miała za wiele do pokazania, pokazywała więc to samo co wcześniej i niestety robiła to też w przypadku Deathloopa. Gracze, którzy wcześniej już przez ten wprowadzający w błąd materiał zostali do gry początkowo uprzedzeni, są teraz praktycznie co event karmieni kolejnymi równie złymi filmikami, z których równie niestety gówno wiedzą o samej grze.
Wtedy Sony popełnia jeszcze jeden błąd i widząc jak bardzo szybko spadają te wyświetlenia w materiałach o grze, decyduje się wrzucać Deathloopa praktycznie wszędzie, oczywiście nie poprawiając przy tym jakości samego materiału. Po paru takich wrzutkach gracze zaczynają się nie tylko z tej gry śmiać, ale także autentycznie ją nienawidzić, no bo gdy się czeka całe miesiące na pokaz jakichś nowych gier, a zamiast tego otrzymujesz kolejny filmik o Deathloop, który Sony ci sprzedało jako grę, która kompletnie cię nie interesuje, to przewracają ci się po prostu flaki. I widzowie tak, ja byłem jednym z tych właśnie graczy, którzy tego Deathloopa autentycznie nienawidzili i nienawidziłem go za to, że zabiera na przykład miejsce na evencie grom, które moim zdaniem zasługiwały na to miejsce znacznie bardziej. Dochodzimy do grzechu trzeciego i w tym momencie mamy już naprawdę całe miliony osób, których ta gra nie tylko nie interesuje, czy tam oni się też z niej śmieją. Te osoby tej gry po prostu autentycznie nienawidzą. Nienawidzą jej za to, że jest pokazywana dosłownie co chwilę do pożygu i też za to, że zabiera miejsce innym grom na pokazach. Sami twórcy gry niestety tej tendencji nie dostrzegają i niemal do samego końca nie starają się wytłumaczyć graczom, że Deathloop nie jest takim właśnie nudnym i powtarzalnym shooterem z mechanikami roguelite, którego pokazało im Sony. Gra finalnie miała mieć premierę we wrześniu 2021 roku i dopiero w maju 2021 roku kierownictwo projektu za sprawą takiego wywiadu zdecydowało się dobitnie graczom wyjaśnić, o co w tej grze tak naprawdę chodzi i przede wszystkim powiedzieć głośno, że nie tracimy w niej całych naszych postępów za każdym razem. Było niestety już na to jednak znacznie za późno, a poza tym pamiętajmy, że Sony do samej premiery dosłownie spamowało tym Deathloopem wszędzie, co też niemrawe tłumaczenia twórców delikatnie storpedowało. Wydawało się, że deweloperzy założyli sobie, że właśnie taka tajemnica, jaką roztoczyli wokół tej mechanik gry, będzie im pomagać i rozpali taki hype na tą grę. Może rzeczywiście tak by się stało, gdyby nie karygodny marketing, przez który do tytułu niestety zraziło się bardzo wiele osób. Jeżeli myślicie, drodzy widzowie, że marketingu gry nie dało się już bardziej spieprzyć, a ludzi jeszcze bardziej do tej gry zniechęcić, no to jesteście w błędzie, bo jednak się dało. Spytacie, jakim w ogóle cudem? Ano twórcy w grze postanowili, że dwie główne postacie będą wywodzić się z mniejszości, a to już jest dość kontrowersyjne rozwiązanie. Pomimo kontrowersji może nie odbiłoby się jednak takim szerokim echem, gdyby nie dwa czynniki. Po pierwsze, ludzie mają pociurki w nosie gier, do których wsadza się mniejszości po prostu na siłę, tylko po to, żeby tam były w imię jakiejś tam różnorodności czy innych takich pierdół. Gdzieś tak po 2019 roku ilość żenująco słabych postaci wywodzących się właśnie z mniejszości znacznie się zwiększyła, więc ludzie byli już na to po prostu uczuleni i założyli też, że w przypadku Deathloopa może być również podobnie. Po drugie i chyba najważniejsze, po raz kolejny zawinił tutaj marketing. Tytuł bowiem niemal na wszystkich popularnych materiałach promocyjnych zamiast pokazywać tam jakieś lokacje, nie wiem, bronie czy artworki z tej gry, zawierał po prostu sylwetki dwóch głównych bohaterów. Ludzie, którzy zostali już tą grą zirytowani przez po prostu katastrofalnie złe trailery i też mieli wątpliwości, czy te postacie w grze nie będą słabe, to przez te plakaty o grze, w których praktycznie jedynym widocznym elementem były dwie postacie wywodzące się właśnie z mniejszości, zostali praktycznie utwierdzeni w swoich obawach co do tego tytułu. Nauczeni podobnymi produkcjami gracze po plakatach założyli więc po prostu, że główną osią gry będzie tutaj pochodzenie tych właśnie postaci, a może do tego dojdzie jeszcze jakiś żenujący wątek rasizmu czy jeszcze coś w tym stylu, co pogrążyło kilka ciekawych produkcji już wcześniej, jak na przykład Mafię 3 czy też Wolfensteina 2 i to również wpłynęło na ostateczną sprzedaż tych tytułów. A ja po zagraniu w tą grę mogę wam osobiście powiedzieć, że postacie w niej są dobrane wprost idealnie i nie zamieniłbym ich na żadne inne, bo popsułoby to po prostu znakomity klimat tego tytułu, którego niestety przez te karygodne błędy marketingowe wielu z nas nie miało okazji zasmakować. A naprawdę szkoda. Doszliśmy w końcu do sklepowej premiery gry, która finalnie wypadła naprawdę słabo, a zainteresowanych graczy, których wydawca nie zdołał jeszcze zniechęcić do jej zakupu, pozostało finalnie niewielu. Postawmy się teraz w sytuacji wydawcy i dewelopera. Mleko się już rozlało, jest totalna lipa i nastrojów graczy uprzedzonych do tej produkcji nie da się już praktycznie zmienić. Co możemy w takim przypadku zrobić? No wydawałoby się, że najbardziej logicznym rozwiązaniem byłoby tutaj znaczne obniżenie ceny gry, tak żeby jacyś tam gracze pomimo tych wątpliwości się na nią skusili i wtedy wystarczy jedynie poczekać, aż sami klienci przekonają tych innych, że ten tytuł jednak jest wart kupna. Sposób z obniżeniem ceny i pocztą pantoflową wydaje się najlepszy i na ten sam pomysł wpadł również wydawca, ale z wykonaniem poszło mu już akurat znacznie gorzej.
W sklepie PlayStation Store gdzieś tak zaraz po wrześniowej premierze tytułu deweloper i wydawca zdecydowali się obniżyć cenę gry o całe 100 zł, a zaraz potem jeszcze bardziej do poziomu 144 zł. I to do pewnego stopnia pomogło. Niestety cenę gry utrzymano też na tym poziomie pomimo słabnącego zainteresowania zbyt długo, a poziom akceptowalnych dla wielu graczy 90 zł osiągnęła ona dopiero rok po premierze, gdy niestety mało kto już o niej pamięta. Jeszcze gorzej wyglądało to w przypadku wersji pudełkowej, gdzie jeszcze w maju 2022 roku, czyli 8 miesięcy po premierze tytułu, grę mogliśmy kupić za całe 250 zł, a cena spadła znacząco tak naprawdę dopiero po wprowadzeniu gry do PlayStation Plus i zniechęcała i tak niewielkie grono potencjalnych nabywców przez długie miesiące. To, co wielu osobom również się w grze nie podobało, to jest fakt, że Deathloop nie był tytułem całkowicie ekskluzywnym dla PlayStation 5. Pomimo, że Sony robiło właśnie w tej grze marketing, to Sony zapłaciło też jedynie za czasową jej ekskluzywność dla tej platformy i może gracze po niebieskiej stronie mocy by jeszcze to jakoś przełknęli, gdyby nie fakt, że na premierę tytułu oprócz PlayStation 5 wyszedł też od razu na PC-ty. No ludzie, co to jest za ekskluzywność, gdzie gra od razu trafia na inną platformę? To samo pytanie zadawali sobie gracze i szarpnęło to już i tak totalnie zburzony wizerunek Deathloop jako właśnie gry ekskluzywnej, obnażając przy tym też bezsensowność całej tej umowy pomiędzy deweloperem a Sony. Finalnie okazało się, że gracze chcą po prostu, by dana gra była dla nich ekskluzywna, albo i nie lubią bawić się w półśrodki typu jakieś czasowe eksy czy też inne pierdoły, gdzie gra trafia jednak na premierę na PC. No bo umówmy się, jeżeli jakaś gra wychodzi od razu na PS5 i na PC, a potem po roku dopiero trafia na jedną konsolę konkurencji, to tak naprawdę nie jest to żadna czasowa ekskluzywność, tylko raczej jakaś czasowa blokada sprzedaży na jakiejś określonej platformie. I chyba żadni gracze po żadnej stronie nie są wtedy z takiego obrotu spraw w ogóle zadowoleni. Czy gra sprzedałaby się początkowo lepiej, gdyby była eksem dla PS5? Myślę, że tak. I choć i tak finalnie nie dałoby rady tej gry uratować przez właśnie karygodne błędy w jej marketingu, to nie mogliśmy mówić o tak wielkiej katastrofie, jaka jest teraz. Powiedzmy sobie szczerze, Deathloop to jest gra dość wymagająca i z pewnością nie jest ona odpowiednia dla każdego. Każdy dzień i każdy cykl w tej grze zapewnia taką określoną liczbę żyć i jeżeli zginiemy zbyt wiele razy w ciągu danego dnia, to zaczynamy przy tym nowy cykl, czyli nowy dzień i tracimy przy tym przedmioty, których nie nasyciliśmy tą specjalną esencją w celu ich zatrzymania na zawsze. Błąd twórców w tym przypadku polegał na tym, że nie zapewnili oni na start jakiegoś ułatwionego trybu, gdzie tych żyć moglibyśmy mieć jakąś większą liczbę, czy też w ogóle by się dało ginąć bez limitu. Do tego mechanika z tym nasycaniem właśnie przedmiotów w celu ich zatrzymania pojawia się dopiero gdzieś tak po 1,5 godziny rozgrywki, przez co gracze, którzy rozgrywkę skończyli wcześniej, byli po prostu święcie przekonani, że tak jak na trailerach, w grze po śmierci traci się wszystko, podczas gdy w rzeczywistości oczywiście tak nie było. Na szczęście deweloperzy po jakimś czasie dostrzegli swój błąd i w kolejnych aktualizacjach do tego tytułu wprowadzono w końcu opcję właśnie pozwalającą na nielimitowaną ilość żyć, ale powiedzmy sobie szczerze, wystarczyło na samym początku wprowadzić jakiś poziom trudności easy, w którym takie rozwiązanie byłoby zawarte i który też przekonałby więcej graczy do chociażby próby sięgnięcia po tą grę. Nawet jeżeli początkowo słyszeli oni z ust marketingowców jedynie takie same błędne i głupie slogany na jej temat, to i tak na pewno jakaś część tych graczy by to sprawdziła osobiście i później mogła przekazać innym, że ta gra jest naprawdę dobra i jednak warto w nią zagrać. Drodzy widzowie, przedstawiłem 7 grzechów głównych Deathloop, przez które tytuł ten zapisał się w świadomości graczy jako produkcja, której wielu nie chciało grać nawet za darmo. Pytanie brzmi jednak, czy Deathloop pomimo swoich wielu grzechów jest wciąż grą dobrą? Moim zdaniem nawet bardzo i absolutnie nie zasługiwał na tak niską sprzedaż, na którą niestety ciężko zapracował sam deweloper wraz z wydawcą. Tak naprawdę większość graczy, i w tym też ja, Deathloop zagrała jedynie dzięki wrzuceniu tej gry do abonamentów, czyli do Xbox Game Passa bądź też PlayStation Plusa, co pokazuje też jak bardzo ludzie wzdrygali się przed kupnem tego tytułu i też nie pomagała w tym jego całkiem wysoka cena. Ja osobiście gorąco Was zachęcam do sprawdzenia tej gry, bo moim zdaniem jest to produkcja naprawdę znakomita i która padła niestety ofiarą dramatycznie złej akcji marketingowej, która ciągnie się za nią do dziś. Zapraszam Was gorąco do komentowania i do zadawania pytań w komentarzach. Na każdy komentarz ja odpowiadam osobiście. Jeżeli tylko chcecie dać znać, jak wyszedł jakiś materiał, bądź też zapytać się o jakieś konkretnie sprawy dotyczące jakiejś gry czy tam materiału, to proszę bardzo, nie krępujcie się, ja oczywiście na to odpowiem. Jeżeli natomiast niniejszy materiał Wam się podobał, to zapraszam również do obserwowania kanału, bo takie filmiki będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.